Chciałbym równocześnie powiedzieć, że jeden z naszych starszych kolegów, który już nie żyje, odwiedził profesora Rudniewa na krótkim okresie przed jego pracą. Profesor Rudniew, autor Pałacu Kultury, pokazał naszemu koledze wspaniałą galerię obrazów, którą malował równocześnie wspaniałym artystą, których nigdzie nie mógł eksponować, ponieważ mu nie pozwalał. I w momencie, kiedy nasz kolega żegnał się z nim, profesor Rudniew powiedział takie słowa, który mi przekazał. Słuchaj, jeżeli będziecie mieli możliwość, zdejmijcie do okraszenia z Pałacu Kultury. Na to nasz kolega powiedział, ale panie profesorze, pan jest autorem. Nie mówi, nie ja jestem autorem. Stalin jest autorem. On mi kazał pracować. W związku z tym trudno mówić o tym obszarze bez emocji. Chciałbym przypomnieć, że kolega w swojej pracy konkursowej zniekształcił ten Pałac Kultury. Część go rozebrał. Natomiast moim obowiązkiem było kolegę przekonać, że misja architekta nie jest misją burzenia obiektu, bez względu na to, jak one wyglądają. Nie wolno. My mamy obowiązek budować, a nie burzyć. W związku z tym to był mój wpływ, żeby ten Pałac Kultury został. Chociaż pogląd, jaki ja miałem dotychczas, mój czas, jest taki, jaki profesora Rudniewa. Co możemy powiedzieć na temat zabudowy Wysokiej? Proszę bardzo. Jeżeli my wyceniamy teren w ścisłym centrum od 1500 do $1000 bez względu na uporządkowanie zabytków, a wiemy doskonale, że efektywność inwestycji to jest udział wartości terenu od 5 do 10% wartości inwestycji. Czyli jeżeli ktoś buduje na hektarze, to sobie możecie policzyć, jaka musi to być inwestycja, żeby spełniła ten warunek. Bo jeżeli nie spełnia, to żaden bank, żadne start nie zostanie przyjęte bez tego warunku. Zostanie po prostu odrzucone. I my się z tym spotykamy. I dlatego, moim zdaniem, w ogóle gmina Śródmieście powinna być głęboko zainteresowana w tym, żeby powstawało jak najwyższe budynki, dlatego że ona może operować wysokością wartości terenu w sposób właściwy. Pan docent Szparkowski ocenił bezbłędnie sprawę lokalizacji budynku Wysokich. Tak, właśnie. Ponieważ nie możemy wyburzyć Pałacu Kultury, ponieważ nie możemy stworzyć sytuacji, gdzie będziemy tworzyli osie bądź cyrkle na Pałac Kultury, musimy stworzyć szum informacyjny, żeby ten Pałac Kultury zniknął, żeby był jednym z elementów zintegrowanych z inną samorządą. Sprawa architektury. Na ten temat są bardzo zróżnicowane poglądy. Ten przykład, który to docent Szparkowski z Chicago, kolegów Klementa i Clarka, ten szklany nad rzeką, to jest obiekt sprzed 20 lat. Szklana, potężna ściana. My musimy projektować obiekty, które są ściśle związane, zintegrowane z miejscem. To nie są obiekty zrzucone na spadochronie, ze szklaną elewacją, obojętną w stosunku do tego, co się dzieje na zewnątrz. Musimy uwzględniać proporcje zabudowy otaczającej, jej charakter, jej atmosferę, jej detal. I to musi być wprowadzone do tego budownictwa wysokiego, o wysokim standardzie technicznym, ale o tym detalu architektonicznym. Nie będziemy dalej budować szklanych ścian z pionowymi kolumnami wzdłuż ściany. To jest odległy okres. To jest okres sprzed 20 lat. Jestem autorem dwóch takich obiektów w Warszawie. To jest bank handlowy i Major. Dwie szklane ściany. Wtedy, 15 lat temu, to nie były złe. Tak jest. Nie były złe. Teraz szukamy nowych dróg kształtowania zabudowy wysokiej w sposób inny. Dziękuję. Więc tyle chciałem powiedzieć.
Jeżeli można tutaj komentarz krótki, bo to była odpowiedź jak gdyby, którą powinien nam tutaj Pan przekazać, powołując się na to, że go zmusiłeś do tego, żeby, tak jak Rudniewa Stalin, żeby zostawić Pałac Kultury. I wtedy by się wszystkie sprawy wyjaśniły, że ta koncepcja poszła po myśli promotora. Pałac Kultury wywołuje prawie takie emocje jak kwestia aborcji. Ja myślę, nawiązując do tego, co mówił kolega Cydzi, zresztą również kolega że problem Pałacu Kultury w Warszawie zmienił się radykalnie od kiedy nasza sytuacja się zmieniła politycznie. I te emocje dziś mają nieco inny charakter, mają nieco inne podłoże. To już nie jest ten wydźwięk czysto polityczny, prawda? Bo my to już mamy za sobą, a my teraz patrzymy, czy ten budynek można wykorzystać, czy on jest rentowny, czy on się nam przydaje, czy opłaca się go budzić, czy go nie opłaca budzić. Na jego wartość symboliczna zmalała. To znaczy ona wciąż dominuje w sytuacji Warszawy, nas to trochę boli. Natomiast ważniejsze chyba będzie właśnie wykorzystać go niż go zburzyć. Jak tę jego dominującą w sytuacji miasta rolę uszczuplić. Także ja jestem również zwolennikiem zabudowy tego typu właśnie racjonalnego wykorzystania tak wspaniałego terenu w mieście, którego nie ma podejrzewam w całej Europie Środkowej. Jest te 20 hektarów doskonale skomunikowanych, 7 km od dworca lotniczego, teren niewykorzystany zupełnie. A problem, czy się znajdzie nowy inwestor, czy nie, właśnie polega na tym, jak wysoko on będzie mógł budować, kupując po tych cenach, jakie także są. Więc właściwie ja myślę tak, nie kurzyłbym kopii o to, czy to jest pomnik. Mamy w Rzymie, wspaniałym Rzymie, który pamięta, prawda, pamiątki z tych 2000 lat średnia wieku, również zabudowę faszystowską, której głosi nie zniszczyli nawet w okresie największej komuny, jaka tam panowała. Tak? I przykładów architektury, która przetrwała, pomimo że na nią krzywo patrzono, mamy wiele. Po prostu dzisiaj pamiętamy, prawda, Marszałkowska, czy Plac Konstytucji. Tak wrósł właściwie w Warszawę, że gdyby nam powiedziano dzisiaj wyburzyć Marszałkowską czy Plac Konstytucji, pomimo że również powstało w tym najgorszym okresie socjalizmu, ja bym nie robić do tego nie przyłożył. No ja bym przyłożył. To są różnice. Jest to kawałek historii po prostu. Jest to kawałek historii. Zgadzam się z tym, panie dekanie, jeżeli można jeszcze ale nie chodzi o wysokie, o niskie, że to będzie jak Hama czy Sony i tak dalej, buduje wszystko. Natomiast mnie chodzi o ten widok całego zespołu, prawda? I to mnie niepokoi, że to jest serce Warszawy wyglądające w ogóle w ten sposób, jak na tym tutaj rysunku. I to jest dla mnie żadna odpowiedź. Dla centrum stolicy dużego państwa w sercu Europy mamy tak. Za każdym razem, mimo że czyha facet, tutaj jest olbrzymy, jakiś mur musi jednak i pasażerów tam musi wyrobić. Ja zawsze wysiadałem na ten bijącym sercu i z naprawdę z przyjemnością przerywałem tym niekorzystnym dla człowieka środowisku. To jest coś takiego powinno prawdziwego, nie jestem masochistą. Coś takiego tutaj w miejskim dżungli, to rzeczywiście człowieka odpycha i przyciąga. I właśnie wysokie budynki dają w mieście tę atmosferę taką inną od tego, taką niehumanistyczną, właściwie wyrywającą człowieka z tego raju, w którym przebywał. Ale chciało się, żeby w Warszawie było coś również podobnego. Tutaj argumenty ekonomiczne na pewno też mają swoją rację. Ale chciałbym Państwu przypomnieć, że bardzo niedaleko jest Berlin, gdzie naprawdę jest znacznie większy teren, już intensywnie inwestowany. I tam właściwie nikt nie buduje wysokich projektów, wysokich budynków. Wszystkie projekty, które się budują, to tutaj zamieściłem na planszach pokazujących wytyczne panetyczne właśnie układ działek przedwojennych. I chciałem tutaj właśnie nadmienić, że ja siatką ulic starałem się zadziwiającego nowego układu ulic, tylko staram się to zachować najprostszy do skomunikowania schemat. Tutaj właśnie, ponieważ Pałac Kultury stoi
stawem już zakłócił ten dawny układ uliczny Zahaczy, ale przynajmniej podłącza ulice przedwojenne, podejrzają w zbliżonych miejscach do ulic przedwojennych. To jest integralna część pracy. No, z adwokatem mam kartę, że użytkownicy są to trzeba pani. Aha, tu jeszcze Ale go nie wiem, co się stało, ale nie, naprawdę nie wiem. Aha.